Aśka! Proszę? No co ty, daj pyska? Proszę mnie zostawić! No co ty, nie... Proszę mnie zostawić! Co pan robi? Proszę Zostaw ją! odejść! No co ty, dwie chałupy dalej od ciebie mieszkałem. Stąd mówię, ale to już. Szacunek. Ja nie wiem, o czym pan mówi. Wszystko dobrze? Wszystko dobrze, dzięki. Bałem się, że coś ci zrobi. Chodź. Dziś w odcinku. Kto wygra sąsiedzką wojnę? Możecie to ściszyć? Nie każdy w bloku musi słuchać tego filmu. Mów głośniej, bo to moje nowe kino domowe jest piekielnie mocne. Bernadetta próbuje odkryć historię tajemniczego listu, który trafił do Lombardu. Ty, co ty robisz? Przecież mówiłem ci, że nie wolno ci tego czytać, tak? No, nie mogłam się powstrzymać. Wiesz, to jest takie smutne i romantyczne. Jakiś chłopak zostawił dziewczynę i potem... Benia, to jest sprawa osobista. Karol walczy o odszkodowanie za dom. Działałem zgodnie ze standardami naszej firmy. To się jeszcze okaże, bo ja tego tak nie zostawię, proszę pana. My się spotkamy w sądzie. Bożena, poszkodowana w wyniku wybuchu gazu w jej domu, została wypisana ze szpitala. Dzięki uprzejmości rodziny Barskich, Bożena z Karolem mogli tymczasowo zamieszkać u nich. No jak się pani czuje? Dziękuję, już dobrze. No, dzięki Bogu. Muszę pani powiedzieć, że i tak pani miała dużo szczęścia. To nie wyglądało ciekawie. Grunt, że żyje. No właśnie. A może chce się pani położyć, co? Przygotowaliśmy pokój gościnny. Nie chcemy się narzucać. No ale jak je narzucać? No. Mamo, ale może jednak byś na chwilę się przespała, odpoczęła, wiesz. Karol, my powinniśmy pojechać do hotelu. Tak nie wypada. No ale jakie nie wypadam? O czym pani mówi, proszę pani? Dom jest duży. Pani Bożeno, wszyscy się zmieścimy, spokojnie. O, Nie chcemy nadużywać gościnności. tam, ale Ale skoro. jak nadużywać? Przecież my jesteśmy szczęśliwi, że możemy wam pomóc. No, Kaziu, prawda? Prawda, no No. pewnie. No, to co? Położy się pani, prześpi, a potem zrobię herbatkę, ciasto. No i porozmawiamy, tak na spokojnie. No dobrze. Ale tylko na kilka dni. No, dobra decyzja. Idziemy na górę, pokażę pokój. Oj, pomogę pani. Od początku lubiłem Lolka. Nie mogliśmy zostawić jego i jego matki na lodzie po tej tragedii. Zresztą, skoro są z Martą na poważnie, to jak rodzina. A o rodzinę trzeba dbać. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Czym możemy pomóc? Chciałabym zostawić te książki. O, i wisiorek. A co to za okazja, że się pani tak wyprzedaje? A, dostaliśmy z mężem mieszkanie komunalne. Jak to mówią, ciasne, ale własne. No, dach nad głową to jest ważna sprawa. No, tylko musimy je jakoś wyposażyć, bo zupełnie nic nie mamy. No dobrze, to zobaczmy, co możemy zrobić dla tego państwa gniazdka. Ta klientka od razu przypadła mi do gustu. W końcu sama dobrze wiedziałam, co to znaczy takie układanie sobie skromnego życia krok po kroku. Dzień dobry państwu! Co dobrego słychać? A, jakoś leci. O, nowy komputer? A tak, to dla córki do szkoły na tej prezentację. Ale no fajnie, to też miałeś mi taki kupić. Naprawdę? Nie przypominam sobie. Mnie też tak zbywali rodzice, ale teraz nie okłamuję córki. Obiecałem, to ma. My nie okłamujemy córki. Tak? To kiedy kupicie jej laptopa? Nie twoja sprawa. Mamy inne potrzeby. Ja potrzeby swojej rodziny zaspokajam od razu, a nie tylko o nich gadam. Cześć. No, Bogdan to zawsze jakoś potrafi się zakręcić.
A ja akurat mam coś dla was. Co? Niespodzianka. Będzie wieczorem. Bogdan skicha się z zazdrości. Nie będzie nam fikał. Mechanik zadychę. Chodź. No dobrze, to tak jak koleżanka powiedziała, za wisiorek będzie 300. Może starczy na jakieś szafki. A książki? No wie pani co, książki będziemy musieli wycenić. To niech pan wyceni. No dobrze, tylko to nie jest takie proste. A koleżanka wyceniła wisiorek od ręki. Tak, tylko no, z książkami jest trochę inaczej. Ceny wahają się w zależności od wydania. Na razie wypisze pani pokwitowanie, tak zróbmy, i dostanie pani te 300 zł za wisiorek. A książki? Prawdopodobnie będę musiał się skontaktować ze specjalistą i jak się czegoś dowiem, to po prostu umówimy się jeszcze raz na spotkanie. No, skoro to konieczne, no dobrze, niech tak będzie. Świetnie. To poproszę o dowód osobisty, wypiszemy umowę. Jestem pewna, że te książki są wartościowe. To na przykład to jest pierwszy powojenny nakład, unikat. O, a skąd pani ma taką perełkę? Mąż w MOPS-ie pracuje, dostał od swojej podopiecznej przedwojennej szlachcianki. Jestem przekonana, że znajdziecie na to klientów. Możliwe, chociaż z doświadczenia wiem, że to nie jest takie proste. Proszę podpisać tutaj i tutaj. Niestety, ale literatura nigdy nie była zbyt chodliwym tematem. Chciałem jednak spróbować wycenić te książki sam, żeby nie płacić ewentualnej prowizji Ziomeckiemu. No, ale czułem, że to nie będzie łatwe. To dziękuję pani bardzo. Do widzenia. Do widzenia. A ty czego tu jeszcze szukasz? Przecież Ziomecki nie weźmie dużo za wycenę. No wiem, Benia, ale rozumiesz, że ja wolę samemu, no. Tylko naprawdę, im więcej szukam, tym to jest bardziej zagmatwane. To sobie zobacz, to jest ciekawe. Melodii, bratnich stref wszechświata, gra słońce, pieśń wieczyście młodą, torem znaczonym, w iskrach wymiata i drży, jak burza nad pogodą. Benia, to nie tak. Słuchaj. W melodii bratnich sfer wszechświata gra słońce pieśń wieczyście młodą, torem znaczonym w skrach wylata i drży jak burza nad pogodą. No, ładnie nawet. Ty to rozumiesz? No pewnie, to jest Faust Goethego. Swoją drogą prolog w niebie. Po co się tak męczyć? Męczyć? No wiesz, ja to lubię tak sobie poczytać jakiś romans albo coś z akcją, ale to głowa boli po 2 linijkach. Tak, ale czasami warto, wiesz, żeby mózg się nie zważył. Dobra, poddaję się. Dzwonisz po Ziomeckiego? Tak, sam tego za Chiny nie zrobię. Jest mój telefon. Szkoda, nie mogłem się znać na wszystkim. Do wycenienia tych książek potrzeba było specjalisty. Robiąc to sam, mogłem jedynie wyrządzić straty klientce i Lombardowi. Dzień dobry. Dobry. W czym mogę pomóc? Kino domowe chciałem kupić. Macie? Nawet kilka, dobrze pan trafił. To zapraszam pana tutaj. Jaki model konkretnie pana interesuje? Konkretnie to najgłośniejszy. Najgłośniejszy to... Najgłośniejszy to chyba będzie ten. Subwoofer 1000 watów i... Panie, ja się nie znam. Daje czadu? No, można tak powiedzieć, że daje czadu. Ja jeszcze głośniczki przyniosę. Proszę bardzo. Ile za to, cacko? 800. Ile? No, dobry sprzęt kosztuje, proszę pana. Mam 500. 500 może być? O, to nie. Maksymalnie możemy zejść do 770. Dam zegarek.
Oryginalny, radziecki. Pod zastaw. Musi wystarczyć. Powinno wystarczyć, o ile jest autentyczny. Sprawdzę to. Co? Kino pan w domu urządza? A, wie pani, córce obiecałem, że kupię, to słowa dotrzymuję. Taki ojciec to skarb. Klient naprawdę mi zaimponował. Zostawił własny zegarek, żeby kupić córce obiecany prezent. Szkoda, że mój ojciec nie był taki słowny. Hej, kochanie. Hej. Danusia, co się stało z książkami? Zostawiłam w Lombardzie. Co? To znaczy mam zamiar zostawić, bo jeszcze czekam na wycenę. Danka, ale to były unikaty, pamiątki. Ale sam mówiłeś, że będą zabezpieczeniem na czarną godzinę. Że są coś warte. Dobrze, ale mogłaś to wcześniej ze mną przedyskutować, prawda? Przepraszam. Przepraszam, kochanie. Ja wiem, że to są pamiątki po twoich podopiecznych. No właśnie. Ale Wiktor, one w końcu mogą się nam na coś przydać. Leżąc w kartonie, nie nadadzą się na nic. A tak? A tak, to co? Kochanie, ty na etacie w MOPS-ie zarabiasz grosze. Ja też dostaję niewiele. Musimy się to w końcu jakoś urządzić. No ale tak od razu oddając książki. Ale są rzeczy ważniejsze niż stare książki. Ile ty jeszcze chcesz tak żyć? No właśnie. Oddałam też nie tylko książki. Zastawiłam swój wisiorek. Kup za to jakiś mebel. Zacznijmy tu w końcu żyć jak ludzie. Do Lombardu przyszedł wezwany przez Karola rzeczoznawca, by wycenić przyniesione przez klientkę stare książki. No i co, panie Ziomecki, to jest coś warte? Powiem wam, że szału nie ma. Poza tymi dwiema to nie ma nic wartościowego. 2 to też dobrze. To ile to jest warte? No właśnie, bo ja sprawdzałem w internecie tego Goethego i ceny wahają się od 40 do 400 zł. Od czego to zależy? Może były robione do druki, limitowane edycje z różnej okazji. W PRL-u robiono różne rzeczy z większym, a częściej z mniejszym sensem. A długo by tłumaczyć. No, panie Ziomecki, ale ile? Nie powiem teraz. Popytam się, dam znać, no ale kokosów to raczej się nie spodziewajcie. Czułem, że te książki to jest zły pomysł. No ale może da się coś z nich wyciągnąć. No bo ci ludzie to potrzebują każdych pieniędzy na remont mieszkania. Zrobię co w mojej mocy, ale mówiłem już jak jest. Dam znać. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Benia jak zawsze starała się każdemu pomóc. Ale musieliśmy przede wszystkim zadbać o interes Lombardu. A sądząc po reakcji Ziomeckiego, to te książki nie były jakąś szczególną okazją. O, sąsiad! No co się dzieje? Możecie to ściszyć? Nie każdy w bloku musi słuchać tego filmu. Mów głośniej, bo to moje nowe kino domowe jest piekielnie mocne. Właśnie dlatego tu jestem, do cholery ścisz to! Co, na laptopie córki nic nie słychać? Na niczym niczego nie słychać, tylko was słychać. Nie ma ciszy nocnej, więc możemy oglądać jak chcemy. Ale nie aż tak. Wolność, Tomku, w swoim domku. Taka bajka była. Znasz? Sąsiad. No to do widzenia. Smakowało? No, naprawdę pyszne. Ja już podziękuję za kolację i chyba pójdę się położyć. Dobrze, dobrze, proszę bardzo. Mama, to ja ci pomogę, no przecież nie będziesz sama po schodach wchodzić. O, a gdzie pani Bożenka? Pani Bożenka się poszła położyć, bo nie najlepiej się czuła.
No dziwisz się? Biedna kobieta. A i Lolek też. Ale to jest kochany chłopiec. No. Kaziu, musimy im pomóc. Naprawdę, musimy im pomóc dojść do siebie. No pomożemy, kochanie, no. No ale jest miło, nie? No jak to miło. No będzie po prostu życie wróciło do domu. Jest ruch. Marta z Rolkiem, Adek z Patrycją wpadają. Pełna chata, jak to się mówi. No, tak jak zawsze chciałem. Zaraz pomyślę, że to ty ten dom wysadziłeś w powietrze. Tam, no daj spokój. No co, a nie jest miło? Tak rodzinnie. No tak, ale to też, wiesz, odpowiedzialność większa, obowiązki, no i mniej spokoju. Ale Becia, ludzie są w potrzebie, no trzeba im pomóc. A poza tym, to już prawie jak rodzina. No. No wiem, Kaziu, tak mi się powiedziało. Przecież nikomu bym nie odmówiła pomocy. Znasz mnie. No wiem, kochanie, wiem. No. To co? Nalewka? Już ty, mój kochany. Wiedziałem, że pomoc dla Lolka i jego mamy będzie dla nas pewnym obciążeniem. Dlatego cieszyłem się, że były też jakieś jasne strony tej trudnej sytuacji. A ten wieczór był naprawdę bardzo sympatyczny. Co tam, sąsiad? Za głośno? No tak, to już jest przy remoncie. Nie możecie ciszej remontować? A jak ja mam niby wiertarkę ściszyć? No ale musisz wiercić akurat w ścianie przy naszym salonie. No ale kiedy mam wielką szafę na 8 bolców, jeszcze obrazki. Obrazki już młotkiem wbiję. Nie możesz jutro dokończyć. Tylko dzisiaj mam czas. Ale do ciszy nocnej macie jeszcze pół godzinki. Także spokojnie. Cześć. Przepraszam, jak nie możecie wypłacić? Proszę pana, wszystkie składki zostały opłacone, więc... Aha, czyli tak będziecie postępować, tak? No dobrze, to zobaczymy. Dziękuję. Do widzenia. Nie wypłacą mamie odszkodowania. Ale jak to? Nie wiem, jak to. Dzień dobry, moi drodzy. Dla kogo dobry, dlatego dobry. I co, wycenił pan? A i owszem. Ta jest nic nie warta, tylko bym dopłacił. Ale za Fausta dam 380. No kurczę, to sporo. Dlaczego tyle? A ciekawa historia. Jest to wydanie z 46. W tym samym roku było to słynne referendum 3 razy tak. No, a co to ma wspólnego z naszą książką? Wszystko. Kraj po wojnie, gospodarka dopiero rusza, a tu potrzeba papieru na miliony kart, dokumentów i tak dalej. Wstrzymano wydruk tego wydania i nigdy go nie wznowiono. A to i tak wszystko ustawione. To już inna historia. Ja daję wam 380, a ile wy wynegocjujecie od klientki, to już wasz biznes. No dobrze, to mamy umowę. To zostawiam książkę. Jak się dogadacie, to zadzwońcie. Hej. Do widzenia. Do widzenia. Zapomniałbym. W środku był list. Do kogo? Nie wiem. Do widzenia. Do widzenia. Ej, nie twoje, to nie czytaj. Ucieszyłam się, że książka klientki była coś warta i że może za nią dostać ładną sumkę. Poza tym bardzo intrygował mnie ten list. Zawsze lubiłam wgryźć się w takie ludzkie historie. Halo? A, dzień dobry. Tak? No, chociaż tyle. List? A, nie wiem. Dobrze, to jakoś będę niebawem. Do widzenia. Kto to? Dzwonili z Lombardu. Za Fausta dają 280. O, Reszta do zwrotu muszę odebrać. A, i jakiś list znaleźli. jaki list? Nie wiem, pójdę po pieniądze, to się dowiem. Wiesz co, poczekaj. Pieniądze z Lombardu nie uciekną, myszko. A ja bym trochę nadgonił z robotą. Wiesz co, ja pójdę po farby
I pomalujemy to już dzisiaj, co? Tak teraz? No pewnie. Ja od jutra mam 2 tygodnie roboty. No co, chcesz tak w niepomalowanym mieszkać? No chyba, że chcesz sama malować, co? No nie, jasne, że nie. Dobra, to ja lecę po farby, a ty weź przygotuj, nie wiem, rozłóż jakieś gazety, a ja niedługo będę. Okej. No, leć już, bo się spóźnisz. A usprawiedliwienia ci nie napiszę. No przecież idę, pa. No pa, kochanie. No pa. No jak sąsiad? Powiercone? Szczęśliwy jesteś? Ty możesz puszczać film na cały regulator, a ja remontu skończyć nie mogę. Miałeś remont rok temu, a teraz po prostu na złość robisz. Sam zacząłeś. Ja zacząłem? A kto? Wiesz co, kochanie? Ja dzisiaj dokończę ten remont. Puszczę te kable w ścianie. Pa. Świnia! Karol od rana próbował uzgodnić z firmą ubezpieczeniową warunki odszkodowania za zniszczony dom. To jest absurd. Proszę pani, ja na was złożę skargę do państwa i do Urzędu Ochrony Konsumentów. Tak, do widzenia. Ty, co ty robisz? Przecież mówiłem ci, że nie wolno ci tego czytać, tak? To jest sprawa osobista. No, nie mogłam się powstrzymać. Wiesz, to jest takie smutne i romantyczne. Jakiś chłopak zostawił dziewczynę i potem wyjechał. Benia, ja tego nie chcę słuchać, rozumiesz? Nie będziesz o tym mówić i nie będziesz tego robić, no. No, ale coś ty taki wkurzony? Bo mi się życie wali, rozumiesz? Wiem, że bardzo naskoczyłem na Benię, ale naprawdę miałem się czym przejmować. Nie dość, że walczyłem ze złodziejami od ubezpieczeń, to jeszcze musiałem pilnować, żeby Benia nie przekraczała elementarnych granic przyzwoitości. Widzi pani, no nikogo nie ma. No mówiłam, że nikogo nie ma. Sąsiad specjalnie włączył muzykę i poszedł do pracy. No właśnie. Od kilku godzin już tak łomoczę. Ale co mamy zrobić według pani? No nie wiem, wyważyć drzwi. No przecież tutaj się nie da normalnie żyć. Proszę pani, nie ma zagrożenia mienia, ani tym bardziej życia, więc No, a zagrożenie zdrowia? No przecież my możemy się rozstroju jakiegoś nerwowego nabawić. A może jeszcze gorzej? Moje koty z szafy nie wychodzą, tak się boją. dobrze, sporządzimy notatkę służbową. Notatkę? No i co my z tą notatką zrobimy? A co to da? Jeśli chodzi o takie notoryczne uciążliwości, może pani dochodzić swoich praw w sądzie. Ale tam nie wróżę żadnych sukcesów. No i tak panowie pomagają ludziom. Droga pani, naprawdę nie możemy nic więcej zdziałać. No, takie mamy prawo. Przykro nam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem Wiktor Walecki, mąż Danuty Waleckiej. Tej pani od książek? O, właśnie. Podobno macie dla nas jakieś pieniądze. Tak. Tylko, to znaczy, nie możemy ich panu wydać. Ale dlaczego? To dla mojej żony. No, to właśnie dlatego, bo umowa jest na pana żonę i tylko jej możemy wydać. Kurczę. Ale niech pan się nie przejmuje. Wszystko tutaj jest bezpieczne. Po prostu proszę wrócić z żoną. To może mi chociaż ten list wydacie, co żona rozmawiała o nim przez telefon. Benia. Co? Bardzo przepraszam, ale nie możemy panu wydać tego listu. Słuchajcie, naprawdę. No i tak pewno go czytaliście. A to jest list pożegnalny. On może zniszczyć moje małżeństwo. To aż tak poważne? No bo to jest list pożegnalny do mojej byłej dziewczyny, którą zostawiłem dla Danusi. No, ja nie wiem, jak to wytłumaczyć. To jest bardzo skomplikowane. No, stracicie coś na tym liście? No, niby nic, ale ten list był w książce. Książki należą do pani Danuty. Wszystko, co jest w książkach, należy do pani Danuty. Ale list jest mój. No, Karol, list naprawdę jest pana. Tam było o pożegnaniu. Przepraszam bardzo, ale nie możemy być w 100% pewni. Zasady to zasady, tak? Proszę pana, to jest mój list i proszę mi go w tej chwili oddać. Proszę pana, proszę wrócić z żoną.
No dobrze. Halo! Hej! Co pan robi? Już po kilku zdaniach tego listu wiedziałam, że to poważna sprawa. Nie sądziłam jednak, że mąż klientki był aż tak zdesperowany, żeby go odzyskać. No, musiał coś poważnie przeskrobać. Ej, co pan robi? No przecież ja zadzwonię na policję, no. Co pan robi? Przecież to jest prywatna własność, no. Zniszczyłem moją własność. Dzwoń pan. Policja mi nic nie zrobi. Ale dlaczego pan to zrobił? Nieważne. Musiałem i koniec. Jutro wrócimy z żoną po pieniądze. Szczerze mówiąc, to nawet nie wiedziałem, co o tym myśleć. Facet albo miał coś z głową, albo ukrywał coś naprawdę dużego przed żoną. Albo jedno i drugie. No i co, tak po prostu wziął i zjadł? No jak widzisz, nie wszystko, no ale część pogryzł, potem pożuł i wypluł, a część tylko podarł. Cholera, co takiego było w tym liście, no? Ty tam coś strasznego przeczytałaś? No nie, żegnanie zwykłe, no wiesz, romantyczne, dramatyczne też trochę, ale może by aż tak. Nie wiem, co my, Benia, zrobimy, jak on przyjdzie z żoną? No myślisz, że przyjdzie? Po czymś takim? No nawet jak klientka sama przyjdzie, no. Mam wrażenie, że powinniśmy coś powiedzieć o tym. No, a jeżeli to faktycznie zniszczy ich małżeństwo? Sytuacja była naprawdę specyficzna. Jednak postanowiliśmy zapomnieć o sprawie i wypłacić klientce pieniądze i oddać książki. O liście nie chcieliśmy wcale mówić. No, chyba że klientka sama by zapytała. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym kupić słuchawki bezprzewodowe. Macie może? Mamy, tak, ale muszę pójść do magazynu. To tylko, żeby dobrze wygłuszały. Muzyka? A jakiej pani lubi słuchać? Jejku, wszystkiego, czego nie słucha ten skurczybyk. Sąsiad mój, w sensie. Nie rozumiem. No sąsiad wychodzi do pracy i puszcza muzykę na cały regulator. No i po pracy zresztą też. Ojej, a była z tym pani na policji? No byli u mnie, ale powiedzieli, że nie mogą nic zrobić, bo przepisy nie pozwalają. No a ja pracuję w domu i po prostu własnych myśli nie słyszę. Proszę, bardzo dobry model. Pani doskwiera sąsiad i musi się troszkę wygłuszyć. O, aż tak? No tak, wczoraj kupił kino domowe i katuje nas po prostu cały dzień. Ile kosztują? 300 zł, ale to jest naprawdę świetny sprzęt. W takim razie biorę. W przeciwnym razie oszaleję. Zabawna sytuacja, bo sprzęt, który narobił tyle problemów klientce, najprawdopodobniej pochodził z naszego lombardu. No cóż, nie mogliśmy odpowiadać za to, jak ktoś użytkuje kupione u nas przedmioty. Dobrze, dziękuję. Do widzenia. No i co, jakieś postępy? Mówiłem się z agentem ubezpieczeniowym, zanim zupełnie już pójdzie na noże. Wiesz, to jest takie świństwo. No, dokładnie, żebyś wiedziała. Kupujesz ubezpieczenie, płacisz składki, a potem jak przychodzi co do czego, to wymówki, kruczki prawne. No, w ogóle szkoda gadać. O, Dzień dobry. dzień dobry, Dzień panie dobry. Ziomecki. Ale ja nie dzwoniłem do pana. A, byłem akurat obok, to wpadłem. No to musi pan przyjść jeszcze raz, bo nie dogadaliśmy się jeszcze z klientką. To znaczy próbowaliśmy, ale wie pan, wyszła bardzo dziwna sytuacja z tym listem. O, a co się stało? Jakby to powiedzieć, Mąż klientki podarł go i częściowo zjadł. Czyli to jednak aż tak poważne? jak tak poważnie. Panie Ziomecki, pan też czytał ten list? No taka rola badacza. Czytam wszystko, co wpadnie mi w ręce. No, na przykład taki list Einsteina o Bogu to ostatnio za $1,5 miliona sprzedano. Panie Ziomecki, ale to nie jest Einstein, tak? To jest zwykły facet, który próbuje ukryć romans przed żoną. No ale po co on w ogóle trzymał ten list, skoro tak bardzo chciał ukryć tą tajemnicę? No, trzymał, aż w końcu go zniszczył, tak? I tajemnica poszła na strzępy.
No nie, panie Ziomecki, to nie dosyć, że pan to czytał, to pan jeszcze zrobił zdjęcie? Wszystko, co przechodzi przez moje ręce, ma zdjęcie, osobny plik, indeks. No, kto wie co i kiedy może przydać się, prawda? Tak jak teraz. Pan mi to pokaże. Nie mogłem uwierzyć, że Ziomecki zrobił zdjęcie listu. Nie wiem, miałem wrażenie, że byłem jedyną osobą, która szanowała prywatność klientów. Niestety, żeby wyjaśnić tę sprawę, musiałem nagiąć swoje zasady. No ale miałem o wiele więcej własnych problemów. No, rzeczywiście jakaś tajemnica to tutaj jest. I romans, i dramat, jak w filmie. No dobra, tylko że tutaj jest podpis Janek, a mi się wydaje, że ten facet przedstawiał się jako Wiktor. A to się zgadza. Ta druga książka, którą oglądałem, ma dedykację z podpisem Wiktor. Pewnie podarował ją swojej żonie. Okej, ale to która? Ta. No jest. Faktycznie, ale nie, no przecież to jest zupełnie inne pismo. Od razu widać. Pani Beniu, ma pani wprawdzie oczko. Też zwróciłem na to uwagę. Panie Ziomecki, i co, na naszym miejscu powiedziałby pan o tym klientce? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Mógłby mi pan wysłać ten list? Nie. Wciąż nie byliśmy pewni, czy mówienie klientce o tym liście było dobrym pomysłem. Zwłaszcza, że raczej nie napisał go pan Wiktor. Trudno było w ogóle zrozumieć, o co w tym chodziło. No wreszcie! I co, dumni jesteście? Ale o co chodzi? Stało się coś? Co, nie słychać? O cholera, no pewnie jakiś wyłącznik czasowy się włączył. Taki nowoczesny sprzęt. Przepraszam. Wyłącznik czasowy. Akurat! Specjalnie żeś to włączył i wyszedł do pracy, żeby nas wkurzyć. Sąsiedzi też się skarżą. O, a na wiercenie po nocach to się nie skarżą. Każdy ma prawo remont zrobić. Każdy ma też prawo słuchać muzyki czy obejrzeć film. Dokładnie. Ale nie, jak nikogo nie ma w domu. Całymi dniami. No to właśnie wchodzimy do domu. Chodź. I obejrzymy sobie jakiś film. Mamy prawo. No w końcu, Karol. No, przepraszam, było małe zamieszanie w pracy. Karol Stawicki. Michał Dębski, agent ubezpieczeniowy. Wiem. To co, jakoś się dogadamy? To nie będzie takie proste, panie Karolu. Proszę pana, myśmy regularnie płacili ubezpieczenie, a teraz jak przychodzi co do czego, to nas zostawiacie na lodzie? Jest mi bardzo przykro z powodu wypadku, jednak nasza umowa jest klarowna. Proszę pana, jakby taka była, to zaraz po wybuchu zapłacilibyście odszkodowanie bez gadania. Dokładnie. Po co płaciliśmy polisę, skoro od początku było wiadomo, że nie zadziała? Zgodnie z umową przysługuje państwu wypłata odszkodowania w przypadku awarii instalacji gazowej. Tak? A wybuch, proszę pana, to co, to nie była awaria? Proszę dać mi dokończyć, ale tylko w przypadku regularnych przeglądów instalacji, zgodnie z naszym harmonogramem. Odkąd miałam z wami umowę, wszystko było serwisowane regularnie. Byli panowie i powiedzieli, że jest dobrze. Owszem, 2 lata temu. Poprzednia umowa zakładała przeglądy co 2 lata. Nowa, tak jak pani wielokrotnie wspominałem podczas naszego spotkania, zakłada przeglądy raz do roku. Mamo, pamiętasz, żeby pan coś takiego ci mówił? Wiesz, że wtedy tata zmarł, nie miałam głowy. Może coś tam mówił pan. No właśnie, wie pan co? Tak na moje oko, to pan wykorzystał kobietę w żałobie. Tak. Rozumiem, że oba wydarzenia są dla państwa trudnym doświadczeniem, jednak działałem zgodnie ze standardami naszej firmy. To się jeszcze okaże, bo ja tego tak nie zostawię, proszę pana. My się spotkamy w sądzie. Proszę bardzo, jednak z góry panu mówię, że nic pan nie wskóra, ponieważ przeglądów i tak nie było. Każdy sąd przyzna nam rację. Naprawdę bardzo mi przykro. Pan Kazimierz miał rację. Ten agent wykorzystał żałobę mojej mamy, żeby wcisnąć jej ubezpieczenie, a teraz przyszedł do nas, żeby powiedzieć, jak mu bardzo przykro. No, to jest bezczelność. Następnego dnia pani Danuta z mężem Wiktorem przyszła do Lombardu po odbiór książek z zastawu. Wszystko na panią czeka. No to bierzemy co nasze i uciekamy. Mamy trochę mało czasu. Nie przesadzaj, Wiktor, wcześniej jest.
No dobrze, to tak jak się umawialiśmy, 280 zł za Fausta, no a reszty nie chcemy, no chyba że po 5 zł symbolicznie za sztukę. Nie, no tak źle to jeszcze u nas nie jest. Ale to 280 to już coś. Tak, to proszę bardzo, tutaj są pieniądze dla pani. I jeszcze wypiszę umowę. Dane spiszę z tej na wsiorek, dobrze? A ten list? Nie, to jakieś głupoty nie nasze. Idziemy. Jeszcze umowę. O, proszę bardzo. Dziękuję. Ale jednak chciałabym wiedzieć, co to był za list. Może to jakaś pamiątka? To był list miłosny, w którym... Ale od jakiegoś Janka i tak w ogóle to popsuty. Miłosny od Janka? Jak to popsuty? Ja go muszę zobaczyć. Nieważne, chodź, idziemy. Żegnaj, Asiu. Janek. Danusia, co ci jest? Chodź, chodź, idziemy. Do widzenia. Do widzenia. Skoro klientka zapytała o list, to nie mogliśmy jej go nie pokazać. Starałem się być delikatny, jak się tylko da. No ale ona i tak była bardzo zmieszana. Może jednak niepotrzebnie to zrobiłem. Mamo! Co się stało? Zobacz. Co to jest? Cholera! Czymże się nam wysmarowali te drzwi? My wam? Kto niby nam wysmarował, co? Ile wy macie lat? Sąsiadce się chyba sufit na łeb zwalił. Ja wysmarowałem? O, poważnie, nie? A wiercić na złość to można? Mamo, ale te drzwi są wysmarowane tym samym. Pani Nowakowa, wie pani, kto nam to zrobił? Nie mam bladego pojęcia. Ale ktokolwiek to był, dobrze zrobił. Bo z wami to się w ogóle wytrzymać nie da. Do widzenia. Danusia, chodź, idziemy, spóźnimy się do pracy. Danka, naprawdę, chodź. Wiktor, kim ja jestem? Ale co ty, Danusia? Joanna. Asia. Coś pamiętam. Przecież nie wiemy, kim jestem. Danusia, co ty gadasz? Gorączkę masz? Pokaż mi ten list. No ale co ci to da? Daj mi ten list. Nie mam go, jakiś urwany kawałek. Chcesz wrócić do szpitala? Danka. Danka, poczekaj! Czy macie jeszcze jakieś kawałki tego listu? Danusia, uspokój się. Zostaw mnie. Pomóżcie mi, proszę. Dobra, wystarczy. O co tutaj chodzi? Ja nie wiem, kim jestem. Ale nie wracajmy już do tego. No ale jak to nie wie pani, kim jest? No przecież ma pani dowód ze zdjęciem. Ten list mi coś przypomina. Ale tego listu już nie ma, rozumiesz? Nie masz się czym przejmować. No... Właściwie to mamy zdjęcie. Ja muszę go zobaczyć. Błagam. Widziałem już w tym lombardzie naprawdę wiele dziwnych zdarzeń. Ale to, co stało się później, przeszło moje najśmielsze wyobrażenia. Co się stało? Kto napisał ten list? Proszę pani, my naprawdę tyle wiemy, co z listu. Podpisany jest Janek. Nie było koperty ani nic. To pani mąż zniszczył ten list. Pewnie wie więcej od nas. Bardzo nie chciał, żeby pani się o tym dowiedziała. Ja po prostu chciałam, żebyś nie czytała nic od tego Janka. Przepraszam, bo już naprawdę nie rozumiem. Ten list ani nie został napisany przez pana Wiktora, ani nie jest adresowany do pani Danuty. Ten list był napisany do mnie. Słucham? Joasia to ja. Joanna Soćko. Jak to zmieniła pani imię i nazwisko? Nazywam się Joanna Soćko. Mieszkam w Milewczycach Małych, numer 13 i... Nazywam się Joanna Soćko, mieszkam w Milewczycach Małych, numer 13 i... Boże.
Ja już nic z tego nie rozumiałam. No, gdyby nie to, że widziałam to na własne oczy, a pan Wiktor trochę wyjaśnił, to nigdy bym w coś takiego nie uwierzyła. Znalazłem Danutę wśród bezdomnych, którym pomagałem. Nie wiedziała, kim jest, straciła pamięć. I tak znalazł pan panią Danutę, panią Joannę i po prostu zabrał do domu? Nie. Ona przez rok była w szpitalu, prawda? Prawda. Wiktor bardzo się o mnie troszczył. No i co, przez rok nic nie wyszło na jaw? Nic. Po roku Danusia wyszła ze szpitala. Dalej jej pomagałem, aż się zakochaliśmy. Potem małżeństwo i tak aż do teraz. No dobrze, ale jakaś dokumentacja, cokolwiek? Próbowałem znaleźć prawdziwe dane, ale się nie dało. Danusia nic nie pamiętała, więc wyrobiliśmy nowe dokumenty i tyle. To tak można? Tak. Jeżeli w ciągu roku nie ustali się tożsamości, wyrabia się nowe dokumenty, no bo jak inaczej żyć? A list? Wiedziałeś o nim? Tak. Miałaś go ze sobą, jak cię znalazłem. Potem oddałem go na policję, żeby mogli ustalić tożsamość. Potem oni mi go oddali, ja zapomniałem, schowałem. Aż do teraz. No ale czemu nic pan o nim nie powiedział? Ja byłem zakochany. Było nam dobrze. Bałem się, że ją stracę. I chyba miałem rację. Mam dziecko. Co? Ja mam dziecko. Pamiętam poród, pamiętam szpital, krzyki. Mam dziecko, ja mam dziecko. Ja mam dziecko, Wiktor. Ja mam dziecko, rozumiesz? Proszę, błagam, pomóż mi. Wiktor. Dobrze, już. Sytuacja była nieprawdopodobna. Nie dość, że kobieta przez kilka lat nieświadomie żyła pod inną tożsamością, to jeszcze zostawiła gdzieś dziecko i rodzinę. No, takie rzeczy to ja tylko w filmach widziałem. Kilka dni później pani Danuta zjawiła się w Lombardzie, chcąc wyjaśnić pracownikom powód zamieszania, które wywołał znaleziony list. Czy to jest... Tak, to jest Kasia, moja córka, a to moja mama, Mariola. Wszystko już mi opowiedzieli. No tak, Jasia przeżyła silny stres i załamanie nerwowe, jak się okazało, że ten jej chłopak ją zostawił i wyjechał. Byłam w ciąży, poród, szpital, a potem już nikt nic nie wie. Znalazłam się na ulicy i tak znalazł mnie Wiktor. Fuga dysocjacyjna, prawda? Tak, a skąd pan wie? A co to jest? Takie dziwne schorzenie. Trochę poczytałem o tym po naszym spotkaniu i można zapomnieć wszystko, stracić tożsamość na godzinę, na tygodnie, nawet na lata. Podobno wyszłam ze szpitala i znalazłam się na drugim końcu Polski. U Wiktora. Ja nie chciałem cię skrzywdzić. Wiem. A pani? Pani nie szukała córki? Przecież pan Wiktor mówił, że był na policji. Wie pani, wszyscy myśleliśmy, że Joasia po prostu zostawiła dziecko i uciekła do narzeczonego. Cała rodzina ją w sumie wykleła. Dość pochopne wnioski. W następnym odcinku Adrian broni klientki przed jej byłym mężem. To jest? Spieprzaj, gościu, nie pchaj mnie palcem między drzwi, bo cię przyczasnę. Do Lombardu przychodzi czarownica. To laleczki voodoo mają niezwykłą moc. Naprawdę działają. Voodoo. Czy Kazimierz zainwestuje w psi interes? Na wolnym rynku nie znajdę tak szybko kupca. No ale pośpiech to jest zły doradca, a ja się na tym nie znam. Ale zna się pan na obracaniu pieniędzmi. Patrycja w tajemnicy przed Adrianem spotyka się z Ryżym. Co tam? Dzwoniłaś? Musimy pogadać. A co, znudziła ci już stabilizacja? Nie zgrywaj się. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.